Ale pokazujemy teraz tak naprawdę, jak wygląda Iran. Spójrzcie. Moi drodzy, w ogóle info z ostatniej chwili. Zatrzymała nas jakaś ochrona. Coś tam zaczęli do nas gadać po persku, ale my nie rozumieliśmy i coś tam mówili, coś tam kamera, wideo, paszport, coś takiego. Nazywa się zgubiliśmy. Zgubiliśmy się w centrum Teheranu i chodzimy naokoło tego parku, w takim dużym parku. Nie ma wyjścia, człowieku, ty. Moi drodzy, w cenie tego biletu było coś takiego, że wchodzi się na Glassbox. Spójrzcie, stoimy tutaj na... Ja pierdzielę, ja to się boję tego, naprawdę. Moi drodzy, znajdujemy się teraz na Azadi Square, spójrzcie. Moi drodzy, tak jak wam wcześniej wspominałem, jesteśmy teraz na stacji benzynowej, więc to będzie widać. Jest napisane price 3000. Wydaje mi się, że musimy już iść. Moi drodzy, podróże to jest to, co kochamy, także idziemy. Na pewno niech zabraknie, dokładnie. Okay. We will have chicken wings. I will have a large doner kebab. Chicken or... What is meat? Mix. Przyjechaliśmy z Matim do Berlin's Street Food. Tak się prezentuje. O, jest ready. O, ready. Dobra, ja dole też tam. A data jest dzisiejsza 13.06.1403 rok, godzina 18:55. Dziwne, nie? Też mi się to tak dziwnie, ale jest jak jest. Kelner. Szukasz pracy? To jest jedzonko, które zamówiliśmy. Jakiś sum. Moi drodzy, takim sposobem znaleźliśmy się na Tabiat Bridge, tak? Na Tabiat, na moście Tabiat. Spójrzcie, jak jest ładny, poświetlony tutaj. To jest restauracja. Tak jak Edzio wspominał, on ma 270 metrów, tak? 270 metrów wzdłuż. Tam na dole można zobaczyć restaurację. Tu sobie ludzie jedzą jedzonko. Ale my przed chwilą jedliśmy, więc nie idziemy tam. Spójrzcie, nie ma tak w sumie zbyt dużo osób, także jest fajnie, można przejść. Idź pierwsza, bo nie zmieścimy się. Spójrzcie, jest już ciemno, także dużo pewnie nie będzie widać. Spróbuję zrobić takie małe na miasto przybliżenie, ale nie jestem pewien, czy coś zobaczycie. Widać coś, spoko. Ciekawe jestem, czy tym dolnym tym można przejść. Myślisz, że dołem można przejść? No tam gdzie restauracja są. Być może, no. Jest góra, a na dole jest dół. Moi drodzy, bardzo ładna panorama tutaj na miasto z tego mostu. Bo tak pewnie kamera nie odda, tak jak oddaje ludzkie oko. Zresztą tak jak zawsze. No, Nie idziemy górą, idziemy dołem. Będziemy przy tych światłach przechodzić. dobra. A no, można, no. Schodzimy na dół, co? A tu jeszcze patrzcie, chcesz? A da się? Moi drodzy, pod nami znajduje się jakaś rzeczka. Jakaś woda tam jest chyba. Nie wiem, czy ona wyschła. Nie jest tam normalnie woda, co?
Ciężko powiedzieć, co? Moi drodzy, jest ciemno i ciężko powiedzieć, czy tam jest woda, czy nie. Ale... Nie da się na dół zejść. Ale nie da się na dół zejść, no. Chyba, że ten... Moi drodzy, tutaj w Teheranie zauważyliśmy, że w większości tych kobiet ma w sumie to gdzieś, że musi nosić hijaba. Zauważyłem, że dużo kobiet po prostu chodzi w chuście, zawiniętą po prostu naokoło szyi. Czekajcie, bo sobie robię zdjęcia, panowie. Moi drodzy, tutaj w Teheranie zauważyliśmy z Edzią, że tutaj dużo kobiet, nie tak jak w innych miastach, po prostu zdejmuje po prostu sobie swoją chustę z głowy i mają po prostu owiniętą naokoło szyi. Zawsze trzeba mieć przy sobie. Zawsze trzeba mieć przy sobie, także pamiętajcie, kobiety, jakbyście się zastanawiały, nie wiem co oni mówią, pewnie jakąś propagandę jak zawsze, ale idziemy dalej. Edzia? Tutaj na wprost. Moi drodzy, i takim sposobem dostaliśmy się tutaj na koniec tego mostu. Szczerze mówiąc, to nic specjalnego. Przeszliśmy i szło się jakieś, nie wiem, 5-10 minut. Nawet nie dało się zrobić zdjęcia, bo tyle ludzi. Ogólnie nawet ładnie miasto wygląda, ale też nie dupy nie urywa, że tak powiem. Edzia, przemyślenia? Dokładnie. To co ja powiedziałem? Kurde, Zgadzam się. zgadza się ze mną w końcu. Zgadzam się. Moi drodzy, myślę, że każda osoba oglądająca ten film ma różne przemyślenia o Iranie. Jedna pewnie myśli jedno, druga myśli drugie. My nie wchodzimy w to, co ktoś tam myśli o tym, ale pokazujemy teraz tak naprawdę, jak wygląda Iran. Spójrzcie, niczym innym nie odstaje od innych krajów. Spójrzcie, to jest wszystko rozbudowane. Duże budynki, ludzie dobrze ubrani. Wszystko normalnie jest jak normalnie w jakimś europejskim kraju, nie? Jak w Ameryce czy coś. Spójrzcie, tam normalnie jest jakiś skatepark. Tam sobie normalnie na skateparku jeżdżą, na deskorolkach, na hulajnogach i tak dalej. Na rolkach też widziałem kogoś. Moi drodzy, bardzo, bardzo ładnie, naprawdę. Teheran to jest, uważam, to jest Edzią, najbardziej tutaj właśnie rozwinięte miasto tutaj właśnie w Iranie. Ogólnie tak, no jest to stolica, to jest to... Co to jest? Słup z prądem przechodzący. Zobacz jak blisko. Spójrzcie, jak blisko jest tutaj. Tego nie widać na kamerze, ale ten słup z prądem tutaj jest naprawdę bardzo duży. Dziwne, nie? Jakby na przykład coś się stało, czy coś, tutaj by się zerwał ten kabel, jeden czy coś, to mogła być lipa, nie? Moi drodzy, idziemy dalej, specjalne miejsce. Wiem, że ja często mówię, że idziemy w specjalne miejsce, ale to naprawdę będzie... To są specjalne miejsca. Tak, ale to naprawdę będzie ładne. Lecimy. Moi drodzy, w ogóle info z ostatniej chwili. Zatrzymała nas jakaś ochrona. Coś tam zaczęli do nas gadać po persku, ale my nie rozumieliśmy i coś tam mówili, coś tam kamera, wideo, paszport, coś takiego, które nakręciłem. Ja sobie myślę, no spoko, włączyłem mu to wideo i coś tam sobie gadałem do kamery, on popatrzył się z kolegą, patrzą się, oddał mi kamerkę, mówi I'm sorry, nie? Excuse me, podał mi rękę i powiedział bye. No, także ciekawe. Nie ma co się dziwić, kochanie. No. Może myślał, że jesteś jakimś amerykańskim szpiegiem albo izraelskim szpiegiem. No, nie wiadomo.
Moi drodzy, jeśli ktoś ma ochotę na Subwaya i jest tutaj właśnie w Iranie, w Teheranie, może sobie przyjść do kafejki Greenwich. Ale wygląda jak Subway troszkę. Spójrzcie. Obok jest hot dog jakiś. Tam dalej jest, nie wiem, coś tam Duna, a tu jest ładna fontanna. Spójrzcie, tutaj też w Teheranie, zauważcie, ale to bardzo dużo rzeczy jest po angielsku normalnie. Spójrzcie, art, gift, accessory. Bardzo dużo rzeczy można zobaczyć właśnie tutaj po angielsku też. Nawet wcześniej widzieliśmy z Edzią jakiś plakat, na którym było napisane We are hiring. Ciekawe. Ogólnie byliśmy w tych wcześniejszych jakichś tam miastach, wiecie, jak Urmia, Sananda czy takie inne. Shiraz, tam w ogóle nic prawie nie było po angielsku. A tutaj, kurde, co drugi sklep ma normalnie wszystko po angielsku, także ciekawe. Panie kapitanie, panie kapitanie! Ahoj! Gdzie płyniemy? Do Dubaju! Do Dubaju? To Do w drugą Dubaju! Tego labiryntu. Moi drodzy, chyba się zgubiliśmy. Zgubiliśmy się w centrum Teheranu i chodzimy naokoło tego parku. Jesteśmy w takim dużym parku. Nie ma wyjścia, człowieku, ty. Nie ma wyjścia. Nie, no znajdziemy spokojnie. No. Ogólnie, moi drodzy, tutaj takich rzeczy informacyjnych tutaj w Iranie, ogólnie w Teheranie, populacja tego miasta to jest około 8,5 miliona ludzi, a ogólnie tutaj miast naokoło tego Teheranu, bo to są różne dzielnice i tak dalej, cała populacja tutaj naokoło prowincja to jest jakieś 15 milionów. Ogólnie powierzchnia Teheranu ma około 700 km². Dla porównania Londyn jest 2 razy większy, ponieważ ma 1500 km², więc można sobie porównać. Ale z tego co my tutaj widzimy i tak sobie chodzimy, to naprawdę jest to naprawdę wielkie. Jak tak człowiek stoi i patrzy na przykład powiedzmy na tą panoramę, na to miasto, to te światła naprawdę sięgają bardzo daleko. Więc wydaje mi się, że nawet jakby człowiek chciał... Kochanie! Patrz, Co? wyjście. Wow. Więc wydaje mi się, że nawet jakby człowiek chciał przejechać taksówką z jednego miejsca na drugie, to no, by jechał pewnie by z godzinę, no, z jednego miejsca w Teheranie Korki to troszkę dłużej. na drugie. No ale z tego co słyszałem, tutaj jest bardzo dobre metro rozwinięte, także jak ktoś jest w Teheranie, to polecamy użycie metra. My nie używamy, bo jesteśmy tylko na 2 dni, a taksówki kosztują, nie wiem, $1, może nawet czasami nawet trochę mniej. Więc my też nie będziemy jakoś też nie wiadomo ile tu jeździć. Pojedziemy w najważniejsze miejsca i tak dalej, przechodzić sobie i tyle, nie? Też słyszałem, że podobno trzeba mieć jakąś kartę na to metro i nawet też na busy, także no trochę roboty by z tym było, także no nic. Edzia? Witamy z Dubaju. Kapitan dowiózł nas do Dubaju. Mówiliśmy, że zabierzemy Was do specjalnego miejsca i tak zrobimy. Spójrzcie, na górze tych schodów, ale gada głośno, co? Nie wiem, czy etykieta nie trzeba kupić. Na Nie. górze, moi drodzy, tych schodów czeka na nas piękna wieża, bardzo charakterystyczna tutaj dla Teheranu. Bardzo często można zobaczyć, jak szuka się jakichś zdjęć właśnie tutaj z Teheranu, to najczęściej jest panorama właśnie z tą wieżą w tle. I my
I my w tym momencie, no, CN Tower w Kanadzie. My w tym momencie spróbujemy wejść na górę tej wieży. Wjechać, nie przesadzajmy. No dobra, wjechać. I zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Nie obiecujemy, bo nie wiem, ile to kosztuje. Jak to będzie kosztować $100, to nie. Milion. Ale... O, tak spójrzcie. szybko winda jedzie. Spójrzcie. Moi drodzy, jest dużo ludzi. Czujesz ten zapach? No, czuję takiego basenu, nie? Moi drodzy, pozostańcie z nami, bo będzie warto. Lecimy dalej. Spójrzcie tego, jaką zabawę mają dzieci. Chodzą w Transformersa i się bawią. Moi drodzy, jesteśmy w kolejce. Nie wiem, ile jest, może ze 100 osób przed nami, ale w miarę się rusza, także może nie potrwa to długo. Spójrzcie. A tam jest winda do nieba. To była ta piosenka. Do nieba. Windą do nieba. Okej, nieważne. A jeszcze chcielibyśmy dodać taką informację tutaj dla wszystkich zainteresowanych. Jest tutaj też opcja bungee jump, nie? Skok na bungee. Zapytaliśmy się specjalnie dla Was, ile to kosztuje, nie? A powiemy na końcu, ale zastanówcie się, ile kosztuje. No. No. Zastanówcie się. 20 minut później. No? Sorry. O, okej. Opa. No. Też dotyka mojej dupy. Naprawdę. Ale faza, ty. Wyobraź sobie skakać stąd na bungee, nie? Takim właśnie, moi drodzy, sposobem dostaliśmy się tutaj na górę po jakichś pół godziny czekania w kolejce, ale szczerze mówiąc powiem wam, że warto było czekać. Ale to ty, prądem mnie. To przepraszam. Ojej, uważaj. Spójrzcie, moi drodzy. Jaki widok stąd, nie? Nie wyrzuć kamery przez... Wiem, ty, ale ja mam trochę dźwięk wysokości, wiesz? Widzę, że ci się noga dryga. Serio? Kurde. Ale jest wysoko, ale jest pięknie, ty. Już mnie trochę w głowie się kręci do tego wszystkiego. Tu jest, pewnie jest 10 miliardów światełek. Tak mi się wydaje, z tego co widzę. Z tego co policzyłeś? Z tego co policzyłem, to 10 miliardów po tej stronie widzę świateł, no. Kurde, ale to jest faza. Normalnie jakby się oglądało jakiś, wiesz, TV, nie? Jakiś, nie wiem. Ale fajnie. Chodźmy, zróbmy sobie zdjęcie jakieś może. Robimy sobie zdjęcie? No, zróbmy sobie zdjęcie, żebyś... Dobra. این کارو میکنی هیچ کی این کارو نمیکنه تنها کسی که داره خرابش میکنه خودتون خراب نکن برو یادش بشکاف برو جلو این زندگی برو ما ادامه داریم برج الان میبنده روی سالن نگاه کن چراغا همه داره خاموش بابا فکر 580,000 تومان بگم پول دادی بیا بگی بشین Moi drodzy, w cenie tego biletu było coś takiego, że wchodzi się na glassbox. Spójrzcie, stoimy tutaj teraz. Ja pierdzielę, ja to się boję tego, naprawdę. Ja się boję, trzęsę się, Edzia ma bekę. Nie trzęś tym. Safe jest. No safe jest, ale nie jak trzęsiesz. Nie jak trzęsiesz. Moi drodzy, spójrzcie, jaki widok stąd. Wolałabym pojechać na wyższe piętro. No. Jest jeszcze jedno piętro wyżej, ale nie możemy wjechać. Kamersi nas oszukali. No, daliśmy, że chcemy iść na samą górę. Powiedzieli dobrze, trzeba zapłacić $18. No i tak zrobiliśmy, zapłacimy $18. No i powiedzieli, że to jest tyle, że jeszcze 15 trzeba. Więc moi drodzy, spójrzcie jeszcze tutaj parę ujęć na tą piękną panoramę, czy na Tehran. Naprawdę, to co my widzimy, to nie odda ludzkie oko.
kamera. Ty, porobałem się. Ja już ze strachu już normalnie mówię głupoty. Moi drodzy, nie wiem czy to będzie... O Jezus Maria, ale to jest schiza. Gościu wiedział, że to jest safe, no nie? Ale ja i tak mam 4 kilo w gaciach. Już? Jezus Maria. A normalnie aż mi się w głowie zaczęło kręcić przez chwilę. Idziemy już? Ta dziewczynka się boi wszystkiego. Nie wiem, kupowała jakikolwiek bilet. Ta dziewczynka musiała wydać chyba ze $100, nie więcej. A boi się w ogóle wszystkiego. Tam jest dalej edge walking, czyli idzie się po prostu po tym na krawędzi. Tutaj jest kolejna huśtawka Też się boi. i też się boi. Jej chyba mi się wydaje, że ten glassbox by wyszedł najlepiej. No ale i tak by się pewnie bała. Jak nie chcesz skaczyć, jak nie chcesz na tej huśtawce, to ja się mogę połuszczać. Patrz. A tutaj są ceny wszystkie, moi drodzy. Glassbox $25. Sky. No my zapłaciliśmy 18 Chyba, że to jest na milionów. wyższym. Zapłaciliśmy jakieś Kamera. $18. Bungee jumping, skyfly, edge walking 180. Pogięło ich! $180 za walk. Naprawdę aż tyle? A racja, edge walking, moi drodzy, $180. To jest jedyne, to zajmuje, moi drodzy, dosłownie 5 minut. Idzie się po prostu po krawędzi tutaj, idzie się po krawędzi, Nie po całości. robi się takie kółeczko i tyle, moi drodzy, wyobraźcie sobie. To nie jest kółeczko, to jest kawałeczek i z powrotem. Dosłownie. Parę metrów się tylko przechodzi po krawędzi, jest się po prostu zawiązany do liny, ma się kas na głowie i tyle. Ale mają cenę. Ale my teraz się czujemy trochę jak VIP. Wszyscy ludzie za klatką, mamy człowieku tutaj po stronie My VIP. jesteśmy w klatce. A no w sumie tak, no w sumie tak. Jesteśmy w klatce, no tak. Chodź sobie, zrobimy jeszcze jedno selfie i idziemy, dobra? Dobra, moi drodzy. Zostawiam was z tym widokiem tutaj. My z Edzią sobie zaraz zrobimy selfie, jeszcze jedno, także zapraszamy wszystkich na naszego Instagrama, bo tam będą wszystkie zdjęcia z naszego wyjazdu. I tyle. Edzia, chcesz coś dodać? Zapraszamy. Zapraszamy, dokładnie. Moi drodzy, tutaj jest ranking 8 najwyższych wież na świecie. Zaczynamy od pierwszego, czyli w Chinach, Central Radio and TV Tower. Później Tianjin Radio Television Tower, również w Chinach. Trzecia od końca to będzie w Malezji Menara KL Tower. Na tej jesteśmy teraz, moi drodzy, tutaj. To będzie wieża Tehran Milad Tower, spójrzcie. Kolejna jest Oriental Pearl w Chinach, spójrzcie. Następna, moi drodzy, Ostankino Tower. Ona znajduje się w Rosji. Ale tytuł jak był, nazwa jakby była z Chin. No, kolejna, moi drodzy, to jest CN Tower. Pod tą akurat byliśmy w Toronto. A moi drodzy, najwyższa wieża na świecie nazywa się Canton Tower. Znajduje się w Chinach. Ma wysokość 605 metrów. Spójrzcie, tak się prezentuje. Może kiedyś nam się uda je zobaczyć. Spójrzcie, moi drodzy, na tego Peugeota. Jak jest nisko obniżony. Spójrzcie. Ma jakieś chyba, nie wiem, z 10 cm od ziemi. Ja może teraz będzie lepsze. Zaraz lepsze zrobię wideo tutaj. Spójrzcie, on jest 10 cm od ziemi, nie? Nawet nie, jest 5 cm. Coś niesamowitego normalnie. No nie wiem, jak on po chopkach jedzie. Moi drodzy, jako że znajdujemy się teraz w takim miejscu, gdzie nie ma zbyt dużo ludzi, to użyjemy tej chwili, żeby podzielić się z wami naszymi przemyśleniami tutaj o tym miejscu. Z mojej strony to wyglądało tak, że po prostu było strasznie dużo ludzi, strasznie długo się czekało w kolejce, ale jak już się wjechało na samą górę, to człowiek zapomniał w ogóle o tej kolejce, bo naprawdę widok był przedni. No słuchajcie, no nie opłaca się w sumie kupować tych jakichś tam ekstra jakiś tam, wiecie, żeby chodzić po prostu po krawędzi albo jakiś skok na bungee i tak dalej. Uważam, że to jest trochę bez sensu, ale sam wyjazd na górę, dobra, my zapłacimy trochę za dużo, bo $18 za dwie osoby to trochę dużo zapłaciliśmy, ale
jakby wam się udało, to zawsze możecie spotkać jakiegoś lokalsa i po prostu, który gada po angielsku i zapytać go, żeby wam kupił normalnie bilet dla lokalsów. Ale tam dla lokalsów chyba kosztuje, nie wiem, z $3, może 4, a nie 9, nie? Także zawsze można sobie jakoś to poradzić, zaoszczędzić, bo to wiadomo, lepiej zapłacić mniej niż więcej. Ale tak, ogólnie bardzo ładnie, ale no jak się nie ma czasu czy coś, to raczej odpada. A co jedzie, jak tam? Spoko. Podobało się? Mogło być lepiej. Jakie są twoje przemyślenia w widoku? No fajnie było. Ale chciałam z najwyższego piętra zobaczyć. No Nie będę oszukać. niestety nam się nie udało wyjść na samą górę. No ale byliśmy wystarczająco tak wysoko, że dosyć ładny widok, także jest git. No nic, moi drodzy, tak się prezentował nasz dzień. Mam nadzieję, że wam się spodobał i po prostu dobrze się wam to oglądało wszystko. O, tutaj jeszcze zobaczyć ta wieża. Mam nadzieję, że się dobrze oglądało i tak dalej. Idziemy teraz w stronę hotelu. Znaczy no, w stronę hotelu, w stronę miejsca, gdzie możemy zamówić taksówkę, bo tu ciężko zamówić taksówkę. I trzeba iść po prostu do jednego z wyjść tutaj, żeby zamówić taksówkę, a my jesteśmy, nie wiem, gdzieś, nie wiem, nie mam pojęcia nawet gdzie jesteśmy, spójrzcie, jest po prostu tutaj autostrada. No, jest po prostu autostrada po lewej stronie i idziemy prosto, bo tak pokazuje na Google Maps, także tak, nic, moi drodzy. Jak co, jakbyśmy nic nie nagrali, to widzimy się jutro. A tymczasem pozdrawiam wszystkich i wszystkiego dobrego. Spójrzcie, moi drodzy, można sobie kupić tutaj Red Bulla. On jest oczywiście sprowadzany z tego, z Turcji. Zobaczymy stąd. Tam jest Mountain Dew, można sobie kupić nawet Pepsi ten, to jest chyba Diet, z tego co widzę. Coca-Cola Diet. Co tam by człowiek nie chciał, to sobie może kupić, może sobie kupić Mogu. Tam dalej jest Baltika normalnie, 0%. Tutaj jest Heineken, tam dalej. Wszystko, kurde, mają to, co w normalnych sklepach jest. O, to ja sobie wezmę. Co to jest? Manufactured in Poland. Z Polski normalnie, no. Z Lachestanu. Corona 0. No. Heineken 0, Tuborg 0. Edzio? Też 0 alkoholu. Tak? Dzisiaj? No dobra. Tak będzie. Dołwy normalnie mają, wszystko mają. Domestosy, cify, wszystko. Moi drodzy, znajdujemy się teraz na Azadi Square, spójrzcie, to ładna budowla. A teraz trochę więcej informacji o tym. Zapraszam. Budowę wieży Azadi w Teheranie rozpoczęto w 1969 roku, a jej celem było stanie się symbolem współczesnego Iranu. Otwarcie tej wieży w 1971 roku było częścią obchodu 2500-lecia Królestwa Iranu i z tego powodu wieża ta została początkowo nazwana Shahiad, co oznacza pomnik pamięci szacha. Nazwę zmieniono na Azadi 7 lat później podczas jednego z tych samych wydarzeń historycznych. Na ten moment budowla jest wizytówką miasta Teheran oraz jedną z głównych atrakcji turystycznych. Nam bardzo się podobała. Moi drodzy, zastanawia mnie, czy wy też tak macie, a czy nie mówię, że my mamy, ale jest tak czasami, że jak się idzie pod jakieś takie miejsca, takie na przykład sławne miejsca tutaj jak w Teheranie, jak to Azadi Square, no fajnie, przyszło się już pod to miejsce, jest, bardzo ładne wrażenie robi i tak dalej, ale tak jak się postoi przy tym 10 minut, to już sobie myśli, kurde, nudno tu trochę, nie? Fajnie, bo się widziało i tak dalej, tak trochę podobnie, Dlatego, że jest zamknięte. no,
trochę podobnie jak na tym, trochę podobnie jak na przykład w Krakowie. Idzie się na rynek, przechodzi się przez rynek, fajnie, bo dużo miejsca, to, tamto, ale już się idzie z tego rynku i tak fajnie było i tyle. Tak podobnie jest tutaj, nie? Jest się tutaj w Teheranie, idzie się pod Azadi Square, fajnie było, ładnie, robi sobie zdjęcia i tyle. I się nuda robi. Spójrzcie. Moi drodzy, doszło do sytuacji, że będziemy używać metro tutaj w Teheranie. Zobaczymy jak się jedzie. Dopiero jedno pojechało, ale chyba długo nie będziemy czekać na następne. Pan nam powiedział, że wyjedzie się jakieś pół godziny do miasta Rosalewego, bo jedziemy teraz do Mauzoleum takiego ładnego, zobaczycie. Imana Khomeiniego, coś takiego. I zobaczycie jak tam jest bardzo ładnie. Zobaczymy w ogóle jak się będzie jechać, zaraz zrobimy zaraz zrobimy jakieś klipy fajne. Co i tyle. Zapłaciliśmy tylko jakieś 20 centów chyba, jeśli chodzi o dolary. 100 tysięcy ichniejszych, 20 centów jakieś, także że zobaczymy. Edzio? Edzio sobie poprawa fryzurę. Dobra, nic, lecimy. No nic, wysiedliśmy tutaj na stacji, na której musimy zobaczyć następne metro, w następnej destynacji. Poznaliśmy w ogóle takiego fajnego gościa, napierdzielał po angielsku. Zapytał się tam, gdzie tam próbujecie dojechać, a my mówimy tutaj i tutaj, tu musicie wysiąść i tak dalej, bla bla bla. No i nam pomógł, no nie? Później się tak zainteresował moją kamerą, mówi co tam robisz na YouTubie i tak dalej. Ja mówię, no jesteśmy takimi początkującymi, pokazałem mu kanał, zrobił zdjęcie, także może będzie może nowy subskrybent irański. Także fajnie. Moi drodzy, spójrzcie, tak się prezentuje tutaj stacja. Tutaj chłopaki coś, nie wiem, coś kurde szaleją. Próbowali zjeżdżać na tej poręczy, ale trochę nie wyszło. آدا نسکافه کافچینو نسکافه میخوای؟ یه تا کاملش چهار تا آداف 10 نسکافه 4 تا 10 کافچینو دارم 10 هل دارم 10 تا Moi drodzy, tak jak wam wcześniej wspominałem, jesteśmy teraz na stacji benzynowej, nie wiem czy to będzie widać. Jest tam napisane price 3000, czyli 30 tysięcy riali, a 600 tysięcy to jest $1. A 1 litr paliwa kosztuje 30 tysięcy. To wyobraźcie sobie, macie 20 litrów paliwa za $1 tutaj w Iranie. Wyobraźcie sobie to. Trzeba. Moi drodzy, takim sposobem właśnie znaleźliśmy się tutaj pod mauzoleum Imana Khomeiniego. Tutaj jest w tym mauzoleum znajduje się jego grób. O, tu jest dla kobiet, co? Ja muszę iść dla men. No nic, to widzimy się później, nie?
Pa. Nic, moi drodzy, wchodzimy do środka, zobaczymy jak to wygląda. Bardzo ładnie to się prezentuje do środka, tak, znaczy z zewnątrz, także raz wam pokażę. O, pierwszy raz widzę ciemnoskórych panów tutaj w Iranie. Pierwszy raz w życiu, także coś ciekawego. Nic, ściągamy buty i zapraszam Was do oglądania. Dostaliśmy taką monetę 400. Tam znajdują się moje buty. Jako że ochrona zabrała mi kamerkę, udało mi się zrobić kilka zdjęć. Oto one. Jak się Ci podobało? Jak? Błyszcząco. Błyszcząco. Moi drodzy, niestety nie udało nam się tutaj nagrać tą kamerkę. No, ale weźcie, ogarnijcie naszego TikToka, bo tam prawdopodobnie będzie więcej takich rzeczy, których po prostu nie nagraliśmy na tej kamerce. Także zapraszamy wszystkich na kierunek destynacja TikTok Official i tyle. Tutaj jeszcze z zewnątrz jesteśmy właśnie tego meczetu i tyle. Spójrzcie, moi drodzy, pod tym meczetem są takie rozstawione namioty i to prawdopodobnie wygląda tak, że po prostu można sobie do niego wejść i ten namiot po prostu jest tutaj dany przez meczet. To nie tak, że jest prywatny, tylko po prostu dany przez meczet tutaj. O, dziewczynka? Tam się nie zgubiła. Tak jak mówię, no one są tutaj dane przez ten meczet i można sobie normalnie wejść. Tam na tym jest napisane na tym Made in USA. Kurde. O, i tutaj jest kolejna partia. Ludzie sobie siedzą, rozmawiają i tyle. Moi drodzy, tutaj jeszcze wykorzystamy ten moment, jak jeszcze jesteśmy pod tym meczetem, żeby się podzielić z Wami takim przemyśleniem małym. Słuchajcie, no jak stoją te namioty, to zauważyliśmy, że niektóre stoją puste normalnie. Także jeśli ktoś nie chce przyjechać tutaj właśnie do Teheranu, do Iranu i nie chce płacić tam $30 tam za jakiś tam hotel, no wiadomo, pewnie jakiś hostel byłby tańszy, nie? Ale można sobie normalnie wsiąść tam, nie wiem, w taksówkę albo w metro, tam się zapłaci ten $1, tu sobie przyjechać, normalnie walnąć tutaj w namiocie. No wiadomo, trzeba mieć pewnie jakąś, nie wiem, poduszkę albo coś, żeby się przykryć. Chociaż tak tu jest ciepło, nie? Także nie wiem, ale naprawdę, jakby ktoś chciał zaoszczędzić czy coś, wiem, że to jest taka trochę ekstremistyczny pomysł. To jest dla jakichś takich ludzi, którzy po prostu postawili wszystko na podróżowanie i po prostu strasznie na budżecie lecą. Ale no tak jak mówię, no jakby ktoś sobie chciał tam zaoszczędzić czy coś, to tutaj przyjechać. Tutaj jest ogrodzone, na zdrowie. Tutaj jest ogrodzone wszystko. Ochrona jest, ludzie tutaj nic się nie stanie na pewno. Także spójrzcie, z takim widokiem pozdrawiamy Was z tą myślą. Lecimy. Moi
Moi kochani, dojechaliśmy na główną ulicę tutaj, w Teheranie. Spójrzcie. Monsterki mają normalnie wszystko. Co by tam człowiek nie jeszcze to mają? Bombę też mają. Bombę? O kurde. Moi drodzy, tutaj w ogóle jest Baltika, ona też chyba z Rosji jest. A tam co to nie potrzeba, to jest, moi drodzy. Nie jest tak, że tutaj są jakieś shortage czy coś, nie, to wszystko jest. Jedzonko znalezione. Zgadnijcie co? Shawarma. Spójrzcie, mam takie tutaj mięska. Zrobią nam zaraz coś do jedzonka. Czekamy, duża kolejka, jest dużo ludzi, także pewnie będzie dobre. Zobaczymy. Spójrzcie. A szybko w kolejce się... No, jako że jesteśmy z Polski, mieliśmy privilege, więc VIP serwis. no, że spoko. Nasz ostatni dzień tutaj teraz w Iranie. Właśnie, no, niedawno wstaliśmy. Nie wiem, to jest godzina 7, nawet nie, 6:45 teraz jest chyba. Lot mamy o 11:40. Więc jeszcze parę godzin mamy. Przed chwilą zrobiłem też check-in na nasz lot. I nic, zbieramy się jeszcze parę ostatnich rzeczy. Właśnie ubieramy buty. Upewniamy się, że wszystko mamy. Zaraz idziemy odebrać paszporty na check-in desk. I po prostu tyle. Jeszcze sobie myśleliśmy, że może sobie zjemy śniadanie, ale nie mamy czasu, także będziemy zaraz wychodzić i tyle. Na lotnisku chyba coś zjemy. Zostało nam jeszcze dużo pieniędzy. Chyba obydwojgu nam zostało chyba z $200 w ich walucie. Także nie będziemy sobie żałować, że tak powiem. Trzeba to wydać. Chociaż no wiadomo, coś człowiek weźmie do domu na pamiątkę, nie? Jakiegoś banknota czy coś, nie? Ale wiadomo. Co człowiek zrobi z 50? No właśnie, co człowiek zrobi z 50 banknotami. No nic. Moi drodzy, poznacie z nami naszej podróży na lotnisko. Pokażemy, jak się to lotnisko prezentuje, bo być może ktoś jest zainteresowany, jak wygląda właśnie to lotnisko w Teheranie. My nie wiemy, też się dowiemy. Także lecimy. Drodzy, dotarliśmy na lotnisko tutaj w Teheranie, ale są takie tłumy, że chyba nigdy w życiu nie byliśmy na tak zatłoczonym lotnisku. Spójrzcie, co się dzieje. Drodzy, jest masakra. Próbujemy dostać się do firmy, w której wydrugam nasze bilety. Moi drodzy, lotnisko Teheran, lot bezpośrednio do Londynu. Spójrzcie, Iran Air o godzinie 11:20 London, czyli pewnie leci na Heathrow. Też ciekawe. Myślałem, że w ogóle nie lecą, a jednak. Jak to się obejdzie wszystko.
jeśli ktoś ma lot z Teheranu, gdziekolwiek, lepiej żeby stosował się do poleceń po prostu linii lotniczej, z tego względu, że nam powiedzieli, że mamy być 3 godziny wcześniej i mieli rację. Jechaliśmy 4. Jechaliśmy 4, spójrzcie. Stoimy w tej kolejce już jakieś 25 minut. Dobra, no się troszkę rusza, nie powiem, że nie, troszkę się rusza, ale i tak trochę zostało, więc pewnie tu postoimy kolejne 20 minut i dopiero wejdziemy. Moi drodzy, to jest dopiero pierwsza część wejścia na lotnisko, to jest pierwsza kolejka po prostu, żeby przejść przez bramki. A później jeszcze musimy zrobić check-in, a też nie wiadomo ile zajmie. Nie wiem. Szybko, bo będziemy pierwsi i jak nie będą stać w kolejce. No, zobaczymy. No nic. Czekamy dalej. No drodzy, przeszliśmy już bramki i to wszystko. Już teraz sobie siedzimy na bezsłówce w restauracji, coś sobie zaraz zjemy. Jeszcze nic w ogóle nie jedliśmy, także będzie nasz pierwszy posiłek dzisiaj. Ogólnie to no trochę czekaliśmy. Zajęło nam 2 godziny, żeby przejść przez wszystko, mniej więcej. No ale najważniejsze, że teraz jesteśmy już na miejscu i tyle. Edzi teraz nie ma, poszła sobie na bezsłówkę coś kupić. Albo mi, zobaczymy. I co, czekam na nią. Jedzenie ma być za jakieś 10 minut, także poczekamy. No, moje cappuccino. Thank you. Cappuccinko przyszło, spójrzcie. Oh. Next stop Abu Dhabi. Moi drodzy, przyszło jakieś jedzonko. Chcieliśmy pizzę sobie zamówić, ale powiedzieliśmy, tylko to mają i tylko to wzięliśmy. Edzia? Edzia? Kolejka już jest? Wydaje mi się, że musimy już iść. Nie. Nie? Zobacz, tu jest napisane gate closed 20 minutes before coś tam. Stansted. No właśnie, też tak przeczytałam. Dobra, chodź, bo już naprawdę już się kończy kolejka. 20-metrowa jest. Drodzy, opuszczamy teraz ten kraj. Mieliśmy tu bardzo fajny czas. Także tyle. Moi drodzy, wsiadamy do samolotu. To jest prawdopodobnie już ostatnie nagranie z tego, jak jesteśmy raz na lotnisku. Także dziękujemy wszystkim za oglądanie naszej serii z Iranu. Mam nadzieję, że Zapraszamy na kolejne. zapraszamy na kolejne. Na pewno nie będziemy musieli długo czekać, tak jak ostatnio mówiliśmy. Pojechaliśmy po 2 miesiącach na następne miejsce. Trochę kasę odłożyliśmy i się udało. Moi drodzy, podróże to jest to, co kochamy, także będziemy. Na pewno niech zabraknie, dokładnie. $17, nie? Ale nie ma miejsca tam. Aha. Gościu jest na naszych, nie? Dobra.